Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj 6 czerwca, godzina około 6:30. Pogoda, jak widać, dopisuje. Troszkę chmur, ale ogólnie słonecznie. Nie powinno dzisiaj padać. I zapraszam na trasę przejazdu te Wschowy wzdłuż wałów nad Odrą i z powrotem. Będę jechał część południową. Dojadę gdzieś do początku Głogowa i później będę się kierował na południe wzdłuż Odry. Zapraszam do oglądania. Na razie te moje dojazdy pożarowe są piaskowe, ale dzisiaj w nocy troszkę padało. No i one są takie zbite. Nie wiem, czy to dzisiaj coś jeździło, bo widać są ślady, ale na razie całkiem ok się jedzie, więc spoko. Zobaczymy, jak to będzie później i na wałach, jak tam to wygląda w ogóle. Czy się będzie dało przejechać, czy będzie zarośnięte tak trawą, że nie ma szans. Za Wilkowem, w okolicach dawnego dworca. Wjeżdżam sobie tutaj chyba już na wały i będę jechał do Głogowa. Pewnie jest jakieś 15, może 10 km do Głogowa mi zostało. Jak to wygląda tutaj? O, tam już widać Odrę. A czymś takim sobie pojadę. W oddali już widać wieżę ratusza w Głogowie, a przede mną taka trasa. Tutaj gdzieś nad samą Odrą też jest jakaś droga. Tutaj sobie pewnie wędkarze dojeżdżają. Tak ta Odra tutaj wygląda. I oczywiście coś, czego nie mogło zabraknąć w tej części Polski, czyli bruk. Na każdej trasie tak naprawdę w zachodniej Polsce musi się gdzieś on prędzej czy później trafić. No nie jest tragiczny. Trochę lepiej, ale w miarę dobrze się po nim jedzie. Takie skróty do innej drogi, żeby się dostać do centrum Głogowa. No ale tutaj już zaraz jakaś w miarę normalna droga tam widzę. Cywilizacja. Teraz wyjeżdżam na Ostrów Tumski, za chwilę most Tolerancji w Głogowie. Do centrum Głogowa mam już za sobą. Teraz sobie jadę tutaj takim premium skuterkiem. Tutaj jest linia kolejowa i tam kawałek dalej Odra. No i jadę w stronę
Ciechanowa, jeśli dobrze pamiętam. Tam będę zawracał i wyjechał wtedy na północ wzdłuż Odry. Głogów i okolice już mam ze sobą. Jak widać, wróciłem do natury, że tak powiem, i zaraz wjeżdżam na wały albo pod wały. Zobaczymy, jak da radę i gdzie będzie lepiej. Ta zachodnia strona wałów moim zdaniem w dużo lepszym stanie, nie dość, że wykoszone, to jeszcze są takie ślady wyjeżdżone dosyć często i dzięki temu można szybciej jechać. Tutaj momentami nawet po 20 na godzinę sobie jadę. No jakby się tak udało do samego Ciechanowa, no to by było mega fajnie. Tu jeszcze takie ładne pole. Kurde, fajnie się tu jedzie. Cisza, spokój, absolutnie nikogo nie ma, nawet rolników na polach. Z tamtej strony to jeszcze jacyś wędkarze byli, tutaj to już w ogóle nikogo nie ma. Coś idealnego dla mnie, szczerze mówiąc. Miałem skręcać gdzieś tam nad samą Odrę, ale szczerze mówiąc tak dobrze mi się jedzie po tym wale, że pierniczę, nie wiem co tam będzie. A tutaj mogę sobie dosyć szybko podjechać. I w sumie fajne widoczki. Tutaj nawet ktoś przy wale samym mieszka. Odrę. I po tym wale nie można jechać, to jest wszystko wyhakane, wyciachane. Nie tak jak z drugiej strony. Jak będzie jakiś zjazd nad Odrę, to sobie tam pojadę i zrobię pierwszą przerwę, po 40 km przejechanych. Na rozstaju dróg przy takim widoczku zrobię sobie pierwszą przerwę. Tutaj moja droga dalej po wale. Tak jak mówię, całkiem dobrze to wygląda. Z drugiej strony Odry te wały są gorsze. No będę wracał do domu tą drugą stroną. Mam nadzieję, że tam będą lepsze nawierzchnie. No, na komucie widziałem, że niby tam jakieś szutrowe drogi są obok wałów, więc może będzie spoko. Jak słychać, kumkacze dają mu sobie znać. Dużo saren po drodze spotykam, ale zawsze mi zdążą uciec, zanim wyciągnę telefon, żeby je nagrać. No nic, odpoczywam trochę i jadę dalej. Niedawno zaczęły się pojawiać jakieś znaczki nadodrzańskiego szlaku rowerowego, bo tam jest chyba nawet jeden, nie wiem czy go widać na drzewie, ale żadnych rowerzystów tu jeszcze nie widziałem. W sumie mi to jakoś nie przeszkadza, bo mam te widoczki, ten spokój cały tylko dla siebie. No i to tak jest, trochę zarośnięte, trochę dobre, ale tutaj ta trawa nie jest jakaś mocno wielka, więc sobie można spokojnie jechać. Coś mówiłem, że nie jest tak źle. To jest chyba teraz najgorszy odcinek po tej stronie Odry. Haszling totalny. Ale nawierzchnia nie jest taka zła, spokojnie można przyjechać.
blisko. Do żadnej sarenki mi się jeszcze nie udało podjechać. Do takiego maluszka to też chyba jeszcze nigdy nie widziałem. No w końcu się przestraszył, ale tak nie wiem, na 10 metrów mi pozwoli do siebie podjechać. No nic, naprawdę fajnie tu się jedzie. Pogoda super jest, ze 20 stopni, słoneczko. Żadnych, nie no, chmurki są, ale to mi nie przeszkadza ani trochę. Tam do połowy trasy mi zostało jeszcze jakieś całe 10 km chyba. Jak na razie Haszcink się trochę uspokoił, a tutaj kolejne piękne zakole Odry. No, warunki mi się dzisiaj naprawdę bardzo fajne trafiły. Średnia prędkość to pewnie wyjdzie gdzieś koło 15, ale jakoś mi to nie przeszkadza dzisiaj absolutnie. Taki relaksujący wyjazd, już dawno takiego nie miałem. Jak Boga kocham, ja na te moje wyjazdy to zacznę maczetę jakąś zabierać, bo to jest naprawdę w niektórych miejscach w tym kraju masakra po prostu. Teraz mi trafił taki fajny odcinek, że nawet troszkę szutru jest wyjeżdżone i dosyć szybko sobie można podjechać pod dwie dyszki. Mam nadzieję, że do Chocianowa tak pociągnę, jeszcze tam z 7 km mi zostało. Ciechanowem wał się przekształcił w taką leśną ścieżkę. W sumie dobra nawierzchnia, ale to za długo tu nie pojadę, bo tu już zaraz będzie przeprawa na drugą stronę Odry. I w Ciechanowie na pięknym nowym moście przekraczam sobie Odrę na część wschodnią. Tutaj jest ona dosyć szeroka i mam nadzieję, że trafią się fajne szuterki, bo tak było widać na komucie, przynajmniej miejscami mają być fajne. No jeszcze gdzieś 20 km wzdłuż Odry mi zostało. I za samym Ciechanowem zjechałem sobie na taką drogę. Tutaj też jest jakiś mały wał, ale chyba będzie w lepszym stanie niż z tamtej strony. No i nie wiem co się stało, ale coś mi w suporcie stuka. Niby mechanik wczoraj mówił, bo oddawałem na serwis, że on będzie do wymiany, no ale jakoś dzień wcześniej było w porządku, więc nie wiem co tu się porobiło. Mam za sobą mniej więcej 2/3 trasy. Myślę, że to będzie dobre miejsce na zrobienie sobie przerwy. Do domu zostało mi mniej niż 40 km, jakieś 20 km po wałach. No a później z Wyszanowa do domu. W Wyszanowie jest ujście Baryczy do Odry. I Wam pokażę jakieś przybitki, bo ostatnio tam byłem, a dzisiaj już mi się tam specjalnie nie chce jechać, bo musiał jeszcze za 2-3 km nadrobić. No nic, tu sobie zrobię najdłuższą przerwę, trochę kawałek za Ciechanowem i jadę dalej. Sprowadziłem rower z wału, bo to taka ładna szutróweczka, że aż żal nie skorzystać i się cisnąć po tej trawie. No tutaj to normalnie jak autostrada jakaś, czegoś takiego to chyba dzisiaj jeszcze nie miało.
niestety tego gravelowego złota tak na oko był tylko z kilometr, a tutaj powrót do realności, rzeczywistości, codzienności. Po trawce jedziemy, a tutaj piękna Odra. Teraz jadę pod wałem od strony rzeki, trochę urozmaicenia. I wróciłem z powrotem na wał, bo tam w oddali się pasą krowy. Nie chcę im tam przeszkadzać, też nie wiadomo czy mnie nie zaatakują, dlatego sobie pojadę kawałek wałem, może później gdzieś będzie jakaś lepsza droga. No i od takich krów to można mleko albo mięso brać na wolnym wybiegu pasione. Tu jeszcze pełno ptaków. No i teraz sobie jadę właśnie taką wypasową drogą chyba dla rolników i wędkarzy. No moim zdaniem tutaj się lepiej jedzie niż po wale, ale zresztą tak mam puszczoną nawigację, więc sobie jadę. Zobaczymy jak to będzie dalej kawałek. Przed chwilą miałem bliskie spotkanie z pieskiem pasterskim. Tutaj jakiś pan wypasa krowy. No i podbiegł do mnie piesek, ale tylko powąchał, troszkę poszczykał. Pan go zawołał i sobie poszedł. Przejeżdżałem też między bykiem a krową. I trochę cykora, szczerze mówiąc, miałem, jak się ten byk tak na mnie patrzył z tymi swoimi rogami. Krowa się obróciła. Cholera ich wie, czy to na mnie nie poleci zaraz. No ale nic, jadę dalej w stronę Wyszanowa. Już mi raczej niedużo zostało, coś pewnie koło 10 km. Kawałek dalej przejechałem na drugą stronę wału i mam taką drogę szutrową w miarę dobra, no trochę kamienista, ale no na pewno to lepsze niż po wale jechać. Nie wiem, czy ja już tędy kiedyś w sumie nie jechałem i to być może aż do samego Wyszanowa. Już praktycznie jestem w Wyszanowie i tutaj kończy się moja nadodrzańska przygoda. Puszczę Wam jeszcze jakieś przebitki z ujścia Baryczy do Odry, a zaraz na ławeczce nad Baryczą nagram podsumowanie dzisiejszego wyjazdu. To jestem w Wyszanowie nad Baryczą i czas na podsumowanie. No trasa bardzo mi się podobała, dużo przyrody, spokoju. Odra jest naprawdę piękną rzeką. Czy bym to pojechał jeszcze raz? Myślę, że tak. Nie jest to łatwe do przejechania, bo jest dużo ciężkiego terenu, ale moim zdaniem warto. To ostatnie szutrowych kilka kilometrów naprawdę sztos. Chociaż trochę trzęsło, nie ukrywam, ale prędkość przyzwoita. I tak się zastanawiam, czy kiedyś nie pojechać sobie z Wrocławia do Głogowa nadodrzańskim szlakiem rowerowym. No ale to jakiś tam plan na przyszłość. Także w ten piękny, słoneczny dzień dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.